takich głosów jest więcej i trudno nie przyznać im racji. O ile sporo ról wymaga od aktorów niesamowitej sprawności fizycznej, a muskularna budowa ciała jest częścią postaci, wiele rozbieranych scen, w których udział biorą zwykli bohaterowie, mogłaby się przecież obyć bez zbliżeń na umięśnioną klatę. Bo szczerze, ile procent mężczyzn może pochwalić się wyglądem superbohatera? Myślę, że jest ich mniej, niż kobiet, których figury nie odbiegają znacząco od wzorca dziewczyn, przedstawianych w filmach. Co innego mieć szczupłe, zdrowe i proporcjonalne ciało, a co innego figura sportowca, zwłaszcza, że często sama dieta i siłownia to za mało, a do zbudowania klejki potrzebne są odżywki i uwarunkowania genetyczne. Przypomnijcie sobie filmy, w których aktorzy grali choćby bez koszulki. Adam Driver jako Kylo Ren w Gwiezdnych Wojnach pokazał klatę, która wprawiła w osłupienie nie tylko jego fanów. Po co? Do końca nie wiadomo. Henryk VIII w serialu o Tudorach mógłby zawstydzić Cristiano Ronaldo, a przecież nie grał kulturysty, tylko króla, który, owszem, władał mieczem, ale przekazy historyczne nie mówią nic o tym, by spędzał cały czas na treningach. Przeciwnie, lubił podjeść i zabalować. Przykłady ról, w których idealna figura wydaje się zbędna, można by wymieniać i wymieniać. Oczywiście, oczekiwania wobec aktorek też są nierealne. Gwiazdy często mówią o tym, że zmarszczki nie są mile widziane, że szczupła sylwetka to podstawa, a niejednokrotnie o wyborze do roli decyduje nie tylko talent, ale i wygląd. To normalne, ciało jest przecież narzędziem pracy aktora. Coraz częściej mówi się jednak o tym, że widzowie wcale nie oczekują, by bohaterowie wyglądali jak wyjęci z katalogu. Dzięki głośnym i odważnym głosom sytuacja kobiet w filmach zaczęła się zmieniać. Grają superbohaterki, nie brakuje aktorek, które odbiegają wyglądem od kanonu, choćby Amy Schumer czy Lena Dunham. Na ekranie możemy coraz częściej oglądać kobiety w rozmiarze większym niż 38, a na okładkach pism dojrzałe aktorki, którym grafik nie usunął wszystkich zmarszczek. Ale prawdą jest, że jeżeli w filmie czy serialu pojawia się grubszy mężczyzna, zazwyczaj jest to rola komediowa. Biegnie sobie, sadełko się trzęsie, cała sala ma ubaw. A jak wyglądacie wy, wasi koledzy, faceci, synowie? Pewnie bliżej im do Tomasza Karolaka niż Brada Pitta i to jak najbardziej normalne, bo życie to nie Hollywood. Niestety. Ciekawym przykładem jest sam serial Gra o Tron, w którym Richard Madden wciela się w młodego lorda, a później Króla Północy, Robbia Starka. Mamy tu silne kobiety walczące o tron, które nie są sprowadzane do roli czyichś kochanek czy niewolnic. Jest też bardzo dużo nagości. Kobiety mają zabań ciała, ale trudno tu mówić o przesadzie, nie są w większości specjalnie wysportowane, ich piersi to po prostu ładne kobiece piersi, a pupie nie wyglądają napompowane godzinami przysiadami z obciążeniem. Co innego mężczyźni, każdy, ale dosłownie każdy ma piękną klatę, kształtny tyłek, który chętnie pokazuje i ramiona jak z greckiej mitologii.